Jak fotografować ludzi z tak bliskiego dystansu? Dzisiaj o tym porozmawiamy. Zapraszam. Czołem kochani, witam w kolejnym odcinku na podstawie The Photographer's Playbook. Dzisiaj rada od Alexis Lambrou, fotografki, nauczycielki z Nowego Jorku. W skrócie rzecz biorąc, ona pisze, że gdy studiowała, jej profesor William Snyder powtarzał im radę Roberta Capy, znanego fotografa wojennego. Jeżeli twoje zdjęcie nie jest dość dobre, to znaczy, że nie jesteś dostatecznie blisko. Teraz to jest taka rada, jedna z takich, wiecie, kanonicznych rad w fotografii, w nauce fotografii, czyli będziesz miał dobre zdjęcie, jak będziesz dostatecznie blisko. Widocznie byłeś za daleko. No i teraz ja się z tym będę zgadzał i się będę spierał dzisiaj, bo to jest temat nie taki oczywisty. Ale pierw się będę zgadzał, a później się będę z tym spierał. Okej, o co chodzi z tym dostatecznie blisko, z tym dystansem, na wyciągnięcie ręki? Popatrzcie. Przytoczę dwie sytuacje z życia, które mi się zdarzają często jak na jakichś salach wykładowych, na jakichś ćwiczeniach w szkołach. Czyli tak, pierwsza, ja mówię, posłuchajcie, sfotografujcie ludzi, pójdźcie na rynek, poróbcie trochę zdjęć. Specjalnie nie mówię na początku, jeżeli z kimś mam kilka spotkań, wiele spotkań, jak ma ich fotografować. Chcę zobaczyć, jak to zrobi. I 99% zdjęć to są takie, że ktoś siadł na rynku w jakimś miejscu, się tak zalokował, tak zadokował, wziął długoogniskowy obiektyw i tam cyka, tam dzieciarnia wychodzi z McDonalda, ktoś tam dubie w nosie, jakiś starszy mężczyzna sprzedaje jakieś dubane płaskorzeźby i tam ten człowiek, ten fotograf, z daleka tam to cyka. Ogląda się takie zdjęcia na maksa. Nudne to jest. Dlaczego? Było nudne. Bo po prostu... Zaraz powiem dlaczego. Druga sytuacja to jest troszkę inny level sprzętowy, czyli finansowy. Przyjeżdżają głównie mężczyźni z podróży do Nepalu, do Indii i tam sfotografowany jogin, czy jakieś tam dzieci w slumsach. I oczywiście jak? Obiektyw jakiś za kilkadziesiąt tysięcy, długa ogniskowa. Tam nacykali te tysiące zdjęć, przynoszą wydrukowane takie wypasy, takie mięso, nie? I tak zadowoleni z siebie. Zbierają się wszyscy studenci, mówią wow. A ja tak, Jezus Maria, mówię, będę miał trudną rozmowę, już wiem wtedy, gdzie Jezus Maria, będę musiał się napocić, żeby przekonać tego człowieka, żeby wziął teraz jakiś zwykły aparat z szerokokątnym obiektywem i pojechał do jakiegoś Wołowa czy Kudowy-Zdrój i zrobił jakieś kilka zwykłych zdjęć ludzi na ławce siedzących. Dlaczego? Posłuchajcie. Nie ma nic prostszego niż sfotografować ludzi długoogniskową. W sensie takim fizycznym nie ma nic prostszego. Dlaczego? Bo jesteś totalnie niebezpieczny. Ten dystans, który masz, sprawia, że ty jesteś niewidoczny dla tych ludzi. I możesz sygnąć mnóstwo interesujących portretów w takim, wiecie, decydującym momencie. Nienawidzę w ogóle tego sformułowania, użyłem je, tego już się nie wykasuje. I mamy poczucie wtedy, że coś się wydarzyło, ale tak naprawdę nic się nie wydarzyło, bo kiedy się coś wydarza? Wydarza się wtedy, kiedy my założymy ten obiektyw szerokokątny, mam na myśli 28-32, czyli taki średnio szerokokątny, nie jakiś super wide, i wtedy będziemy chcieli sfotografować człowieka. Co musimy wtedy zrobić? Musimy do człowieka podejść, bo nie sfotografujemy go już z dystansu, żeby ta twarz była w tym kadrze, miała jakieś odpowiednie proporcje, żebyśmy my mogli odczytać jakąś mimikę twarzy, wyraz oczu, to wy jako fotografowie wtedy musicie przebić tę bańkę, w której siedzieliście i podejść na odległość faktycznie wyciągnięcia ręki, tak jak ja teraz trzymam, czyli z metr, niecały metr. I co się dzieje? Osoba fotografowana wie, że jest fotografowana. I wtedy co robisz? A wtedy wy
jestem studentem, jestem fotografem, interesuję się albo realizuję taki projekt i zaczyna się rozmowa. To jest to. I od tej rozmowy zaczyna się fotografia. Bo wtedy człowiek wam możecie go wtedy łapać reportersko, ale może wam zapozować, jeżeli zdobędziecie jego zaufanie, a prawdopodobnie w ogóle może was zaprosić na chatę i pokazać, bo dawno z nikim nie rozmawiał, kolekcję tam znaczków. Ja ostatnio nagrywałem taki filmik na YouTube'a i takie moje doświadczenie. Rozłożyłem na ulicy statyw i aparat. I czułem się jak taki wędkarz, który zanęcił. Wiecie, zanęta. Stoję 5 minut, pierwsza osoba. Co pan robi? Mówię, filmik będę kręcił. O czym? A tutaj ta ulica, tu jakaś historia, wie pan, kiedyś coś zrobiłem, teraz bym coś sobie powtórzył. Aha. Bo ja, wie pan, mieszkam na tej ulicy. Mówię, a ma pan jakieś wspomnienia, coś pan mi może powiedzieć? No, mogę panu powiedzieć. I płynie. Tak działa fotografia. W ciągu godziny rozmawiałem z 3 osobami, każda chciała się wygadać. Jakbym nie zastopował w pewnym momencie, to bym mógł spędzić tam cały dzień. Nie na fotografowaniu, tylko na rozmowach. Statyw postawiłem. Gotowe. Mam ludzi, mam rozmowy, mam historię. I teraz ci fotografowie, którzy budują dystans przez tą długą ogniskową, fotografując człowieka, faktycznie gubią coś dla mnie najistotniejszego. Relacje. I teraz o co chodzi z tą radą Roberta Capy? Ja dla swojej potrzeby i dla potrzeby uczenia, gdy ja uczę, staram się ją odczytywać nie w sensie formalnym, czyli fotografuj szerokokątnym obiektywem, jakby bądź blisko, po to, że wtedy będziesz miał twarz człowieka dużą i wtedy jesteś blisko wydarzeń, bo o to Capie chodzi. On był fotografem wojennym, zresztą umarł w 1954 roku w Indochinach, wchodząc na minę. Czyli on był totalnie zaangażowany, jakby był w środku. On stworzył ten mit fotografa, takiego, który nie jest zdystansowany, jakby nie przyjeżdża po fakcie, czyli już tam pogorzelicko wojenny i on przyjeżdża i dokumentuje. On był w środku, jak żołnierz i to był jakby fenomen. On stworzył ten mit takiego fotografa zaangażowanego i o to mu chodziło, że bądź w środku wydarzeń. I to jest piękne. Tylko że ja obawiam się takiej interpretacji, że gdy masz człowieka i jesteś blisko, no to masz dobre zdjęcie. To też nie o to chodzi, bo to jest pułapka. Jeżeli potraktujemy to dosłownie, że dobre jest zdjęcie tylko wtedy, kiedy jesteśmy na odległość ręki, to możemy się trochę zgubić. Bo moim zdaniem chodzi o budowanie relacji. A to możemy zrobić bez tego obiektywu szerokokątnego. On jest dobry na początek. Teraz przykład z życia. 2. Biorę czasem studentów i idziemy na takie blokowisko we Wrocławiu, Kozanów. Największe blokowisko, wielkie bloki, takie mrówkowce. Takie tak poplątane, tak fajnie ułożone. I ja mówię im zadanie, posłuchajcie, bierzecie obiektyw szerokokątny, fiksujecie sobie, jeżeli macie zoomy taśmą, żeby to był zawsze szeroki kąt i fotografujecie ludzi. Ale tak ten człowiek musi być w tym kadrze taki, wiecie, że ja muszę widzieć oczy. Muszę rozumieć tą jakby twarz. Widzieć ją. No i dajemy sobie godzinkę, ja tam chodzę, patrzę na nich, ale jakoś nie wchodzę im w paradę, bo chcę, żeby byli tacy samodzielni i nic nie podpowiadam. Po godzinie spotykamy się w umówionym miejscu i jak ludzie się już tak schodzą, to już widzę po ich twarzach, co oni czują, co oni przeżyli. Czy to była dobra godzina, czy nie. I są generalnie tak, 2 rodzaje osób. Jeden rodzaj osób to jest taki, który wraca naładowany, nabuzowany, bo z tyloma osobami rozmawiał, a drugi rodzaj osób to zdołowany, bo działał jak taki magnes o tych samych biegunach, odpychali się, że on idzie i ci wszyscy ludzie uciekali do śmietników, do klatek, bo widzieli, że idzie ktoś z aparatem i czmychają. Raz taki jeden chłopak aż się popłakał, biedaczysko, bo mówi, że żadnego zdjęcia nie ma. Że on szedł i wszyscy tak jakby był trendowaty. Widzieli go i uciekali. Ale jednocześnie tego samego dnia dziewczyna
pokazywała po prostu 20 zdjęć różnych osób, mówi tu w warzywniaku, tu w spożywczaku, tutaj u jednej pani pomogłam, to mnie do domu zaprosiła na herbatę, ale szybko wyszłam, no bo musiałam robić dalej zdjęcia. I ten chłopak patrzył na to i się to łapał. No nie. Słuchajcie, nie każdy się do tego nadaje. W sensie, że nie jest łatwo tak wyjść do ludzi od razu i zacząć fotografować ludzi. Ale po to jest ten szerokokątny obiektyw, żeby jakby być zmuszonym przebić tą bańkę i skrócić dystans. Bo jak skrócimy ten dystans, przebijemy tą bańkę, zaczynamy rozmawiać. Zaczyna się relacja. I to na tej relacji, na świadomości, że ktoś jest fotografowany, mi się wydaje, buduje się fotografię. Ja mam taką historię, którą lubię sobie wspominać. Fotografowałem kiedyś na wsi. Wieś Żmiąca. Zostałem zaproszony przez kolegę Michała do zrobienia zdjęć do jego doktoratu. On badał tą wieś jako naukowiec. I w chacie, w której mieszkałem, niedaleko była chata babci Ludwiki. Poszedłem do babci Ludwiki się zapoznać. Poczęstowała mnie chlebem z masłem. Były wnuczki, biegały, synowa. I spytałem, czy mogę zrobić zdjęcie, że się umówimy, że przyjdę następnego dnia o tej samej porze. Babcia Ludwika się zgodziła. Wychodziłem z chaty i tak w progu usłyszałem, jak ona krzyczy: ale my nie mamy pieniędzy na fotografa. I mnie tak to dotknęło i tylko tak się zatrzymałem i mówię: babciu, to będzie dla mnie przyjemność, nie trzeba żadnych pieniędzy. I poszedłem. Następnego dnia przychodzę, babcia Ludwika ubrana, wnuczki pięknie ubrane w takie kompleciki, synowa, wszyscy idziemy, ja ich fotografuję i czuję zaufanie z ich strony. I nawet jak sobie to przypominam, to mi się tak robi ciepło, bo to był taki piękny moment. Wiecie, to była wieś, to było jeszcze kilkanaście lat temu i przyjazd fotografa do wsi był czymś ważnym. Ja byłem zaanonsowany przez księdza proboszcza na ambonie w niedzielę, że fotograf przyjechał na wieś. I jak ja szedłem ulicą, to tam ludzie się, drogą, nie ulicą, tylko drogą, ludzie się oglądali i to było takie, no piękne. Szerzyłem trochę coś takiego, jak wyobrażam sobie w XIX wieku fotograf przyjeżdżał gdzieś, to wszyscy dzieciaki zbiegały, że fotograf. Na miastkę tego poczułem. Teraz trudno chyba coś takiego poczuć, ale wtedy jeszcze to tam było. No i fotografuję babcię Ludwikę z wnuczkami i w pewnym momencie deszcz zaczyna padać. I pranie było powieszone i żeby dzieci biegniemy pranie ściągać i wszyscy się zerwali i zrobiłem takie zdjęcia, jak dziewczynka te pranie takie niesie, żeby ono nie zmokło i to były w ogóle piękne chwile i one były oparte na zaufaniu. Ja tam nie używałem szerokiego kątu widzenia, nie potrzebowałem. Akurat w tych zdjęciach używałem aparatu średnioformatowego 6x6 cm, więc standardowym obiektywem był obiektyw 80 mm. I to było, ta relacja była i to zaufanie było nie dlatego, że ja użyłem szerokiego kątu, tylko dlatego, że ja zdobyłem to zaufanie rozmową. I jeżeli ten szeroki kąt ma nam pomóc, w sensie ma być pretekstem do tego, żeby zacząć z kimś rozmawiać i nawiązać relację, to właśnie po to jest ten szeroki kąt. Według mnie. Ja nie interpretuję tych słów Kappy, które oczywiście bardzo szanuję, jako receptę na dobre zdjęcie. To jest recepta, jego taki skrót myślowy na zaangażowanie się. Bądź blisko, wtedy będziesz w akcji, będziesz w tym miejscu, się zaangażujesz. I być może zaczniesz rozmawiać z ludźmi, zaczniesz się dowiadywać o tym, gdzie jesteś i co robisz, jakby w tym znajdziesz pretekst do tego, co robisz i wtedy się to pojawi. Twój temat się pojawi. I to jest ważne, żeby ten temat znaleźć. Ale znajdziesz go wtedy, kiedy będziesz w środku, a nie długą ogniskową gdzieś tam za krzaków, jak jakiś paparazzi. No i ja tego Wam życzę, żeby założyć ten szerokokątny obiektyw i pójść. Jeżeli Wam jest ciężko na początku to zrobić z obcymi ludźmi, co całkowicie rozumiem, to rodzina, przyjaciele, znajomi, czy jakieś środowisko, wiecie, tato ma, nie wiem, jakiś zakład przemysłowy mały, 10 osób zatrudnia, to powiedzieć, że Panie Zdziśku, Panie Waldku, Panie Tomku, tutaj ja chciałem, tata mi pozwolił, że może bym Wam porobił zdjęcia w pracy. Wiecie, jakieś proste rzeczy. Ja pierwszy taki reportaż i skrócenie dystansu zrobiłem w zakładzie szewskim. 2 szewców i tam przez kilka godzinek tam
się kitrałem koło nich i to było bardzo dobre doświadczenie. Zdjęcia do dupy, po prostu. Porażka totalna. Ale zapukałem, powiedziałem, że jestem studentem, to jest mój pierwszy temat i oni powiedzieli, jasne, nie ma problemu, młody, wchodź tutaj, sobie fotografuj. No i warto było, nie? Dystans się skrócił. Więc weźmy tą radę od Alexis Lambrou, która przytacza radę Roberta Capy o tym krótkim dystansie, jako jakby mój dopisek jest taki, czyli bądź w środku tych wydarzeń, bądź z ludźmi, rozmawiaj z nimi, to wtedy powstanie fotografia, wtedy będziesz dochodził do tematu, temat się będzie jakby krystalizował, relacje z ludźmi to poprowadzą, nie? Także tego życzę. Zmieniamy te długie lufy, zostawmy je na fotografowanie jakichś jeleni i ptaków, a jeżeli chodzi o ludzi, załóżmy szersze obiektywy i podchodźmy do nich. Warto, naprawdę. Pa.